Nazywam się Bartek Piątkowski. Jestem założycielem AMZ Team Pro i przekułem swoją pasję w sukces. Od ponad 6 lat zajmuję się optymalizacją sprzedaży i zwiększaniem widoczności marek na Amazon. Kanał zasila AMZ Team Pro, lider w sprzedaży e-commerce. Serdecznie na dzisiejszym naszym spotkaniu. Dzisiaj dla odmiany zaczynamy z wiedzą o tym, że coś technicznie jest nie tak. Dajcie znać, czy mnie słychać, jak mnie słychać, czy jest to zrozumiałe, wszystko co mówię, czy dociera do Was moje audio. Słuchajcie, generalnie słychać i widać, cudownie. Dobrze, jak coś, to ogólnie sobie działa gdzieś tam w tle klimatyzator, bo inaczej dzisiaj byłoby tu nie do wytrzymania, więc jeżeli słyszycie jakiś denerwujący szum, to proszę poinformujcie mnie, pewnie wyłączę to albo w jakikolwiek inny sposób postaram się jakoś tutaj zadziałać, żeby to działało, ponieważ w innym wypadku, w tym naszym małym pomieszczeniu, tu robi się niesamowicie gorąco. A dzisiaj w Olsztynie, dla wszystkich tych, którzy tutaj nie są obecni, będzie nawet odczuwalna temperatura do około 40 stopni, więc no jest generalnie dosyć duży hardcore. Słuchajcie, jesteśmy po pierwszym dniu Prime Day'a, generalnie Prime Day. Wczoraj zaczęło się święto konsumpcjonizmu i zakupów. No i co, dzisiaj fajnie się składa, że będziemy sobie mówili o kampaniach PPC. Pokażę Wam, w jaki sposób wykorzystać ruch, który tak naprawdę został zbudowany w dniu wczorajszym i zostanie zbudowany w dniu dzisiejszym do tego, żeby po okresie Prime Day, po okresie nazwijmy to świątecznym, móc wykorzystać cały ten ruch, który do tej pory tak naprawdę wygenerowali nam konsumenci, klienci, do tego, żeby dłużej nasze produkty zostały z nimi. Czyli innymi słowy, żeby wykorzystać wykorzystać koszyki, żeby wykorzystać potencjalnych klientów i wiedzę o nich do tego, żeby sprzedawać dłużej więcej, może w ten sposób, no bo standardową sytuacją jest to, że podczas Prime Day, który jest swoją drogą notabene jeszcze dzisiaj trwa, po tym okresie bardzo często są jednak spadki, nie będę tutaj ukrywał, w sprzedaży, no bo ludzie czekali na Prime Day, następnie zakupili wszystkie towary na Prime Day, no i następnie doprowadziło to do sytuacji, że po Prime Day no po prostu już nie mają takiej potrzeby, więc znowu około 3-4 dni będzie prawdopodobnie mniejsza sprzedaż. Oczywiście to wszystko zależy w dużej mierze od kategorii, to wszystko zależy w dużej mierze od tego, co sprzedajecie, jakie to są produkty, czy to sezonówka, czy to niesezonowe produkty. No i tak naprawdę od tego wszystko to zależy, czy skorzystacie i korzystacie z tych promocji, tych strategii, które staram Wam się tutaj przedstawić na naszych spotkaniach. No i co? Może zacznijmy sobie od tego, że przedstawię Wam w dużej mierze przedstawię Wam, co możecie zrobić tak naprawdę już teraz, żeby już dzisiaj zaplanować pewnego rodzaju ruchy już na po Prime Day, związane chociażby z marketingiem PPC. Słuchajcie, nie mogę zmienić. O, dobra, mogę. Słuchajcie. Ogólnie rzecz biorąc, podstawową strategią, z której warto jest skorzystać po Prime Dayu, jest notabene ta sama strategia, z której warto korzystać przed Prime Dayem. W tym wypadku będziemy sobie mówili tutaj o brand Tailored Promotion, które znajduje się w zakładce Advertising, następnie Brand Tailored Promotions. Po wejściu w tą zakładkę Brand Tailored Promotions macie możliwość kliknięcia w przycisk Create Tailored Promotion. No i tutaj wybieracie markę, która Was interesuje z Waszego asortymentu. Oczywiście musicie pamiętać o tym, że jest to strategia dla wszystkich tych, którzy posiadają zarejestrowaną markę na Amazonie. No i już dzisiaj wiemy, że zwiększyła nam się dosyć mocno ilość porzuconych koszyków. Już dzisiaj mamy zdecydowanie większą informację o tym, których klientów mamy w tak zwanym ryzyku. Buduje nam się powoli grupa tak naprawdę ludzi, naszych potencjalnych klientów, którym w tym momencie możemy zaproponować konkretne promocje, konkretne
sposobności na to, żeby jeżeli nie wybrali, bo to jest bardzo, bardzo istotna kwestia, o czym musicie zawsze pamiętać, jeżeli nie zakupili produktu na Amazonie w czasie trwania Prime Day, no to zakupią ten produkt, istnieje duża szansa, że od Was. Pamiętajcie o tym, że Amazon notabene nie udostępnia takich informacji o tym, że ktoś szukał słowa, no strzelam sobie tutaj białko i kupił produkt konkurencji. Być może zobaczył na waszym produkcie impresję, ale niemniej jednak kupił produkt konkurencji. Możecie to tak naprawdę w Brand Analyticsie zobaczyć tylko w kontekście tego, jak klienci dodają produkty do koszyka i na bazie tego możecie ewentualnie wyciągnąć te wnioski. Dobrze, teraz co zrobić tak naprawdę, żeby zadbać o tych klientów, którzy kupili właściwie, którzy dodali wam produkty do koszyka w czasie Prime Day, ale potem ich nie kupili. Możecie stworzyć dla nich voucher. Mówiłem już o tym na innych naszych spotkaniach, ale przypominam, ponieważ ta strategia zadziała i również w tej konkretnej sytuacji. Mamy tutaj Brand Basket Abandoners, następnie wybieramy Next, wybieramy produkty, które nas interesują, albo ewentualnie możemy wybrać całą markę, klikamy Next, ustawiamy nazwę promocji, test 1, bierzemy informacje o tym, jaki powinien być tutaj discount. Ja ogólnie proponuję Wam zawsze co najmniej 15-20%. Po prostu zwiększa to bardzo mocno działanie danej kampanii. Następnie budżet. W tym wypadku budżet jest to kwota, zresztą jak najedziecie zawsze na znak zapytania, to będziecie mieli informację o tym, do czym jest dana funkcja. Generalnie ile chcecie przeznaczyć pieniędzy na tą promocję w ramach tego procentu. No i tutaj minimalny budżet to 100, ustawiacie budżet, ustawiacie start datę promocji. Pamiętajcie o tym, że start jest 48 godzin do przodu, więc jest to bardzo, bardzo ważna informacja, czyli dlatego warto zrobić to już dzisiaj, a właściwie można było to już zrobić wczoraj, tyle tylko, że zrobienie tego wczoraj nie wzięłoby pod uwagę klientów, którzy wczoraj porzucili koszyki, i możecie ustawić sobie datę. Jutro możecie również skorzystać z tego, będziecie mieli dane już z dzisiaj i z wczoraj, tak? No i generalnie uruchomić tą promocję. I to jest jedna z takich strategii. A teraz przejdziemy sobie do PPC. Do tej pory głównie mówiliśmy o Sponsored Products, a dzisiaj porozmawiamy troszeczkę więcej sobie o Sponsored Displayu, o Sponsored Brandzie i o Atomiku i o automatyzacjach. I teraz tak, znowu, mamy strategię, w ogóle tego typu rozwiązanie jest bardzo, bardzo dobre, jeżeli chodzi o jakiekolwiek święta. Święta na Amazonie. Czyli jeżeli na Amazonie mamy Black Friday, mamy Prime Day, mamy różnego rodzaju na przykład okres świąteczny, czy tak jak będą jeszcze w tym roku Big Prime Day Deals, to wykorzystanie tej strategii będzie bardzo przydatne. Natomiast ja zacznę od tej strategii, a potem opowiem Wam trochę więcej w ogóle o samych kampaniach Sponsored Display, kiedy warto ich używać, gdzie się pojawiają, w jakich miejscach, w jakich wynikach wyszukiwania i jak generalnie działają. Po pierwsze, kampanie Sponsored Display są to kampanie, do których nie musicie mieć zarejestrowanej marki. To jest bardzo, bardzo istotne. Możecie z nich korzystać tak samo jak z kampanii Sponsored Product. I jak widzicie tutaj na załączonym obrazku, staram się go Wam przybliżyć, są to kampanie, które wyświetlają się na topie na Amazonie, ale jest to również reklama tak zwana off Amazon. Jeżeli wchodzicie w jakikolwiek produkt, weźmiemy sobie Amazon, weźmy sobie w tym wypadku wejdźmy na amazon.com, ponieważ tam z tych reklam korzysta się zdecydowanie częściej. Wejdźmy sobie na jakieś dowolne słowo kluczowe, weźmy sobie tutaj na przykład białko i wejdźmy sobie w produkt, to jeżeli chodzi o, akurat nam się tutaj konkretnie nie wyświetla ta reklama, prawdopodobnie też dlatego, nie mamy Nowy Jork, ok, czyli widocznie na tym produkcie po prostu nie ma tej reklamy albo nie jestem wzięty pod uwagę jako osoba, która ma potencjał na to, żeby być tutaj klientem, to ona wyświetli się ponad produktem już na karcie katalogowej produktu. Ale ponadto wyświetla się ta reklama również na takich platformach jak Twitch oraz wszystkich platformach, które należą do Amazonu lub też na stronach internetowych, które najzwyczajniej w świecie, tak jak na przykład w tym wypadku, mogą udostępniać miejsca reklamowe, tak jak na przykład Google Ads również udostępniają takie miejsca reklamowe do tego, żeby te produkty się wyświetliły. W Polsce bardzo często te reklamy są widoczne na przykład na WP, na Onecie, na Interi, na Quake'u, generalnie na wszystkich tych stronach, które już udostępniają takie miejsca reklamowe, chociażby Google'owi. No i generalnie jakie jest zastosowanie kampanii Sponsored Display? Kampania Sponsored Display to w takiej nomenklaturze piłkarskiej generalnie są obrońcy i pomocnicy. Właściwie to wygląda mniej więcej tak, że macie Sponsored Display jako
tak naprawdę obrońcy, czy też bramkarz nawet, sponsor brand jako pomocnicy i sponsor produkt jako napastnicy. Mniej więcej tak możecie to widzieć. Generalnie sponsor display to jest góra lejka sprzedażowego, góra tego funnelu i tak naprawdę w wielu wypadkach to od tych kampanii powinno, znaczy właściwie inaczej, te kampanie są bardzo warte tego, żeby skorzystać z ich, żeby z nich po prostu skorzystać. Ale bardzo ważna kwestia, nie na samym początku działania danego produktu, nie na samym początku działania danej marki. Generalnie od 10 do 20% potencjalnego budżetu powinno być przewidziane właśnie na kampanię Sponsor Brands i Sponsor Display. I teraz czym charakteryzują się te kampanie? Wejdźmy sobie w tą kampanię Sponsor Display i w ramach tej kampanii Sponsor Display możemy sobie tutaj w tym wypadku założyć kilka rodzajów strategii. I tych strategii dzisiaj omówimy sobie, podejrzewam, całą masę, bo postaram się z Wami przejść przez każdą jedną grupę dopasowania, tak żebyście rozumieli dokładnie, jak to działa. I tak, weźmy sobie w tym wypadku, skoro poruszamy się jeszcze dzisiaj w Prime Day, to weźmy sobie, wykorzystajmy to, żeby zrobić do wszystkich klientów, którzy byli obecni na naszym produkcie, ale nie kupili tego produktu, żebyśmy do nich dotarli z reklamą, że jeżeli drugi raz wejdą na przykład na jakiś produkt konkurencyjny, do jakiejś kategorii, albo gdziekolwiek wejdą na jakąś inną stronę, na Twitcha, na Quake'a, na WP, na Onet czy cokolwiek, to będą mieli tak zwany remarketing. No i weźmy to, nazwijmy Prime Day, remarketing. Będziemy tutaj remarketingować na 7 ostatnich dni, ponieważ w 7 ostatnich dniach również będzie Prime Day. 7 dni i tutaj weźmiemy sobie dla tego przykładu taką markę Mowkę. To są takie wanienki dla dzieci. I tak, daily budget, generalnie zaczynamy sobie od 100 euro. Będę zaraz mówił o tym, dlaczego po prostu są tu większe budżety potrzebne. Przede wszystkim dlatego, że są to kampanie nastawione na visibility, na to, żeby pokazać ten produkt jak najszerszej grupie albo konkretnej grupie, ale nie są one w 100% dostosowane do tego, żeby przekładało się to na konwersję, chyba że wybierzemy taką strategię. Zaraz będziemy o tym więcej mówić. No i ad grupa będzie się nazywała Mowkę i będzie to remarketing 7 dni. Będziemy sobie również robili na remarketing w innym zakresie czasu, jeżeli będzie taka potrzeba, bądź też na inne założenia. I teraz mamy 3 rodzaje strategii. Mamy strategię na zasięg, czyli innymi słowy, tutaj macie tak naprawdę funnel, nie? Reach, czyli jak mamy lejek, no to sama góra lejka. Page visit, no to middle of the funnel, czyli innymi słowy kliknięcie w produkt. No i konwersja. Konwersja to możecie to porównać w tym momencie do kampanii, jeżeli ktokolwiek z Was robi na Google jakieś kampanie, do Performance Maxów. Czyli innymi słowy możecie ustawić kampanię, która będzie zakładała, że cost per order, czyli innymi słowy założymy sobie jakąś kwotę w euro, ile możemy maksymalnie dać pieniędzy za to, żeby dany produkt się sprzedał, tak? Zaczniemy sobie od reach, czyli od tak zwanego zasięgu i tutaj mamy wyjątkowo inny koszt niż w zwykłej strategii Sponsor Product. Bo w zwykłej strategii Sponsor Product mamy tak zwane CPC, czyli cost per click, a tutaj mamy tak zwany VCPM, czyli koszt za viewable impression, czyli innymi słowy tutaj płacimy per impresja, a nie per click albo per zakup. Tutaj mamy tak, reach to jest per impresja, page visit to jest per kliknięcie i konwersja to jest per order. Zgodnie z lejkiem, o którym Wam przed sekundą mówiłem. I teraz tak, w reachu, tak jak tutaj widzicie, ustalamy, że chcemy za każde na przykład 1000 impresji zapłacić 2 euro. I teraz tak, w idealnym świecie może to doprowadzić do tego, że za 2 euro będziecie mieli 1000 sprzedaży, nie? Czyli zakładając, że każda impresja przejdzie przez klik i będzie zakup, to moglibyście tutaj zapłacić te 2 euro za to, żeby dany produkt sprzedał się 1000 razy. Natomiast oczywiście w rzeczywistości to tak nie zadziała. W rzeczywistości to wszystko zależy od tego, jak macie dobry katalog, czy dany klient tego będzie szukał i zaraz będziemy o tym więcej mówić. No i ustalmy sobie, że chcemy właśnie zapłacić za te viewable impression około 2 euro. Następnie mamy formaty tej reklamy. Możemy to wyświetlić jako zdjęcie lub jako wideo.
Dla tego konkretnego przykładu posłużymy się image, czyli innymi słowy podstawowa wersja, tak żebyśmy nie musieli tutaj dodatkowo kombinować, ale żebyśmy zajęli konkretne miejsce i dotarli z reklamą. Następnie będziemy wybierali sobie konkretny produkt. Tak jak mówiliśmy o wanienkach, będziemy te wanienki tutaj przygotowywać. I jak już widzicie, automatycznie Amazon określa nam forecast, czyli innymi słowy, ile przy tym budżecie i z założonym tym kosztem, przy tym produkcie i tych założeniach, takich targetach, zaraz więcej o nich wam powiem, będziemy mieli szacowanych impresji oraz viewable impresji, czyli jak widzicie, impresja od viewable impresji różni się wartością. I teraz, czym jest impresja, a czym jest viewable impresja? Czyli innymi słowy, impresja to jest to, że w ogóle ona się wyświetli. Tak jakby na stronie wyszukiwania. Viewable impresja to jest szansa na to, że ktoś się przez nią przeskroluje i generalnie ją w ogóle zobaczy. Kątem oka, rzuci na nią tak zwanym okiem i tak dalej, przeleci przez nią, przeskroluje, ale zobaczy. I jak widzicie, ta różnica w tych impresjach jest. Tak? Tutaj mamy od 2000, a tutaj nawet do 9000, ze względu na to, że często, gęsto klienci, mimo że coś się gdzieś wyświetli, to i tak tego nie widzą. Tak jakby to może wyświetlić się w takiej sferze strony, do której istnieje bardzo, bardzo mała szansa na to, że klient dotrze. Niemniej jednak jest ona już wliczana jako impresja. I to jest bardzo, bardzo istotna kwestia. I teraz tak, wyrzucimy sobie wszystkie targety, które z automatu Amazon nam sugeruje przy tego typu dopasowaniu i porozmawiamy sobie trochę więcej o tym, jakie mamy typy dopasowania, jeżeli chodzi o konkret przy Sponsored Display. Przy Sponsored Display, jak widzicie, mamy kilka sposobów dopasowania: kontekstualne, remarketing, in-market i lifestyle, tak? Różnego rodzaju zainteresowania i lifestyle. W związku z faktem, że zaczynamy od Prime Day'a, to zaczniemy sobie od remarketingu, remarketing audiences i tutaj mamy kilka kwestii. Możemy sobie zobaczyć kilka rzeczy. Możemy sobie po pierwsze wybrać takie dynamiczne segmenty, jak grupę osób, które wyświetliły dany produkt. I tutaj mamy tak, lookback będzie opierał się na viewsach, czyli na tym, że ktoś zobaczył, bądź kliknął, albo że ktoś zakupił. No i teraz tak, mamy automatycznie dwie strategie. Jedna strategia to będzie to będzie sytuacja, w której chcemy, żeby ludzie, którzy zobaczyli nasz produkt, czyli views w ostatnich 7 dniach, wyświetliła im się ta reklama, czyli innymi słowy mamy advertised produkt 7 dni ostatnich. No i druga, a z automatu, jak widzicie, bid nie będziemy go kontrolowali z tego względu, że na tym etapie na cost kontroli możemy to wyłączyć i wtedy będziemy kontrolowali to per target. Natomiast nas interesuje to, żeby to Amazon na tym etapie w ramach tej bety, w ogóle to taki mój protip, nie? Jeżeli coś na Amazonie jest betą, zawsze z tego korzystajcie. Jakby testujcie tego typu rozwiązania, bo najczęściej Amazon najzwyczajniej w świecie powoduje, że te rozwiązania w nomenklaturze gamingowej są OP, tak? Czyli są overpowered, są po prostu zbyt potężne. Jak to śmieją się moi koledzy i koleżanki z firmy, warto z nich korzystać, ponieważ są to zazwyczaj narzędzia zbyt potężne i z biegiem czasu zostaną one pogorszone, znerfione, zostanie doprowadzone do tego, że te rozwiązania nie będą już tak wartościowe. Dlatego warto, póki jest coś betą, póki jest coś na samym początku swojej drogi, warto z tego skorzystać. Okej. Idźmy sobie dalej. Więc tak, mamy tutaj już z automatu dwie możliwe strategie. Podczas Prime Day'a bardzo, bardzo istotna kwestia. Mamy taką strategię. Wszystkie osoby, które zobaczyły nasz produkt, czyli ten, który dodaliśmy tu, jeden z tych trzech produktów, wyświetli się im jeden z tych trzech produktów, bazując na szansie na zakup tego produktu. A drugą strategią jest sytuacja, w której możemy wykorzystać, tylko że akurat w wypadku tego produktu to nie ma aż takiego dużego sensu. Możemy wykorzystać, że z ostatnich 7 dni wszyscy klienci, którzy zakupili podobny produkt, wyświetli im się nasz produkt. W związku z faktem, że nasz produkt to nie jest branża w żaden sposób FMCG, tylko jest to branża tak zwana, są to dla dzieci rzeczy, tak? Produkty dla dzieci,
akcesoria dla dzieci, no to raczej kupuje się taki produkt raz na dłuższy okres albo raz na dziecko, w cudzysłowie, czyli innymi słowy sytuacja nie będzie się powtarzać. Jeżeli ktoś już go kupił, to ewentualny kolejny zakup zostanie ewentualny kolejny zakup pojawi się dopiero w momencie, w którym ten produkt się popsuje, no bo generalnie on się właściwie nie będzie zużywał. Natomiast gdybyśmy mieli tutaj, zaraz będziemy sobie o tym, albo dobra, na razie nie będę o tym więcej mówił, bo po prostu weźmiemy sobie produkt, do którego bardziej będzie pasowała ta strategia. No i automatycznie mamy już tutaj informację, że jeżeli weźmiemy sobie nasze produkty, weźmiemy sobie advertised produkt, to mamy szansę na to, że dotrzemy przy tym założonym budżecie i przy tym założonym bidzie, czyli na poziomie 2 euro, od 4 do 21 tysięcy osób, przy czym viewable impressions to będzie około 1 tysiąca ludzi. I teraz weźmy sobie sytuację, że weźmiemy sobie tutaj, wpiszemy wartość większą. Czyli tak jak widzicie, cost per 1000 viewable impressions wpiszemy na przykład 10. I tutaj już mamy impresji nie 21 tysięcy potencjalnych, ale 40 tysięcy. Czyli do teoretycznie zdecydowanie szerszej ilości ludzi dotrzemy z tym produktem. Viewable impressions, jak widzicie, nadal się nie zmienia. Czyli innymi słowy, nadal może być to sytuacja, w którym tylko i wyłącznie 1000 ludzi zainteresuje się tak czy siak naszym produktem. Dobrze, idźmy dalej. Wpiszmy sobie tutaj, weźmy sobie tutaj, wpiszmy na przykład, nie wiem, 15 euro. I nagle ilość impresji wzrosła nam do 41 tysięcy, czyli już nieznacznie, ale viewable impressions urosło nam już niebagatela 3-krotnie. I teraz dlaczego tak jest? Przede wszystkim dlatego, wynika to dokładnie z tego samego powodu, dla którego tłumaczyłem wam, że Sponsored Product BID nie jest odpowiedzialny za miejsce, w którym się wyświetli produkt, jest tylko w części za to odpowiedzialny, ale za grupę ludzi, przy której przy danym bidzie ten produkt ma szansę się wyświetlić, tak? Czyli innymi słowy, my jesteśmy w stanie buyout wykupić szansę na to, że wyświetlimy się w takim miejscu, że ten klient w to jednak kliknie, nie? Czyli mamy tutaj szansę na to, że to rzeczywiście zobaczy. Czyli tutaj mamy w tym wypadku szansę, że 3,4 tysiąca potencjalnych klientów ten produkt zobaczy. No i co dalej? Nie będę teraz dalej omawiał tutaj kolejnych rzeczy, bo chcę tutaj się skupić konkretnie na tej strategii. Zaraz sobie wrócimy do innych kwestii. Jak widzicie, te opcje nie mają dodatkowego refina, tak? Te opcje nie mają dodatkowego refina z jednego prostego powodu, bo tutaj lookback się ustawia. Ogólnie tych opcji do połączenia, nazwijmy to, z naszym produktem jest zdecydowanie więcej. Natomiast tutaj mamy tak zwane sugerowane i tutaj mamy tak zwane sugerowane kategorie, które automatycznie są połączone z naszym produktem. Możemy również, tak samo jak w wypadku Sponsored Product, wysłać tylko i wyłącznie ruch do konkretnej kategorii i do wszystkich ludzi, którzy zaglądali do tej kategorii w okresie w konkretnym okresie. No i dobra, następnie przechodzimy do kwestii kreatywnej. No i tutaj mamy w ramach tej kwestii kreatywnej kilka opcji. Możemy właściwie nie skorzystać z niczego. Możemy dodać logo do naszego produktu, jeżeli byłaby taka potrzeba. Możemy dodać jakiś headline, czyli możemy na przykład wrzucić tutaj jakiegoś rodzaju hasło reklamowe w stylu bardzo ważna informacja, w języku rynku, na którym robimy reklamę, czyli w tym wypadku na przykład w języku niemieckim. Możemy tutaj dodać informację, na przykład taką w cudzysłowie reklamową, typu jedyny taki produkt z termometrem, bo akurat nasz produkt ma termometr wbudowany w siebie, albo jedyny taki produkt z stelażem, lub też inną jakąś propozycję reklamową, lub też CTA, kliknij, aby dowiedzieć się więcej, kliknij, aby zakupić dany produkt i tak dalej, i tak dalej. Lub też możemy dodać tutaj zdjęcie. I tutaj, jak widzicie, jeżeli chodzi o zdjęcia, to macie możliwość teoretycznie wygenerowania sobie tego zdjęcia w sztucznej inteligencji. I tutaj macie kilka opcji. Możecie pobrać to zdjęcie bezpośrednio z katalogu, następnie je skadrować, na przykład w ten sposób, lub też skropować i ono automatycznie zostanie dodane do danego katalogu. Już będzie zdecydowanie większej wersji, będzie wypełniało zdecydowanie więcej miejsca. Możecie też takie zdjęcie, tak jak wam wspominałem, wygenerować w sztucznej inteligencji. Czyli możecie opisać na przykład
Okej, akurat w tej kategorii, ze względu na to, że to jest kategoria baby, nie mamy możliwości generowania poprzez sztuczną inteligencję. Przejdziemy sobie do innego produktu, to wam pokażę. Generalnie działa to w ten sposób, że Amazon wygeneruje wam tak jakby tło do zdjęcia, lub też możecie wybrać z Creative Assetów. I tutaj to jest bardzo istotna kwestia, ponieważ Amazon ma podpisane tak jakby umowę, nie wiem jak to nazwać, z Shutterstockiem, że możecie najzwyczajniej w świecie Baby Bathtub, wpiszmy sobie Baby Bathtub, że możecie sobie korzystając z Shutterstocka pobierać tak naprawdę informacje, możecie pobierać sobie zdjęcia, które są tam dostępne. Tak jak tutaj widzicie, mamy różnego rodzaju dostępne zdjęcia już z Shutterstocka i nieodpłatnie, co jest bardzo, bardzo istotną kwestią, możecie z nich skorzystać i dzięki temu możecie wzbogacić swój katalog o jakąś rzecz, która przemówi do potencjalnej buyer persony waszego klienta, tak? Czyli do tego, żeby rodzic kupił dziecku, no bo na przykład dany produkt będzie bardzo ładnie wyglądał. Następnie należy przesunąć tak naprawdę, dostosować tak zwane centrum zdjęcia, tak jak tutaj widzicie, w zależności od tego, w jaki sposób będzie to aspekt ratio wyglądało w reklamie, no to następnie wybieracie, w jaki sposób ma ono być widoczne również na miniaturkach, no i klikacie apply. No i znowu zobaczycie sobie sytuację, w której po prostu to zdjęcie zostało dodane do produktu. I tutaj jest kilka takich ważnych kwestii. Jak widzicie, macie tutaj różnego rodzaju typy wyświetlenia tego produktu. Jak widzicie, kiedy dodaję zdjęcie, to przy Amazon Product PageRight, czyli jeżeli na stronie produktowej danego produktu wyświetli się ta reklama, a to właśnie od tego zależy te viewable impression, ponieważ sponsored display ma bardzo, bardzo wiele miejsc, w których może wyświetlić się ta reklama. Oczywiście mówiąc o off-marketingu, mówiąc o on-marketingu, mówiąc o stronie product page, mówiąc o SERP-ie, czyli o wynikach wyszukiwania i tak dalej, w różnych miejscach może wyświetlić się dany produkt. Jeżeli dodamy ten aspekt kreatywny, tak jak w tym wypadku, no to może się okazać, że jeżeli nie umieścimy na tym aspekcie kreatywnym rzeczywistego zdjęcia naszego produktu, to w niektórych typach dopasowania nie będzie widoczny nasz produkt i tylko będzie musiał klient opierać się na tym, co widzi w ramach tytułu. Dlatego w takich sytuacjach bardzo, bardzo istotny jest tytuł, jeżeli chcemy się na to zdecydować. I tutaj możecie sobie zobaczyć po prostu każdą jedną opcję, każdą jedną wersję tej reklamy i możecie sobie zobaczyć, jak ona wygląda też tak naprawdę na full size, czyli na pełnym ekranie. Jest oczywiście taki typ reklamy, który będzie wyświetlał zarówno nasz aspekt kreatywny, jak będzie wyświetlał i sam produkt. No i to tyle, tak? Jakby wybieramy sobie zdjęcie, wybieramy sobie typ dopasowania i uruchamiamy kampanię. I ta konkretna kampania doprowadzi do tego, że wszystkie osoby, które przez ostatnie 7 dni zaglądały do naszego produktu, zostanie im prawdopodobnie, z jakimś prawdopodobieństwem wyświetlony ten konkretny produkt. Dobra, zostańmy przy tym samym produkcie i przejdźmy sobie na odrobinę wyższy poziom lejka sprzedażowego, czyli tutaj będzie cost per click. O ten klik mi chodzi. Czyli już nie na zasadzie takiej, że zobaczymy, tylko na zasadzie takiej, że już klient kliknie. I tutaj już możecie sobie zobaczyć, że to jest taki potencjalnie standardowy bid. Tyle tylko, że ten potencjalnie standardowy bid przy tych produktach mamy konkretną wartość. I teraz, co my możemy zrobić przy tym kliknięciu? Dokładnie to samo. Możemy doprowadzić do tego, że przy naszej strategii już nie będziemy tylko wyświetlać naszego produktu, co tak naprawdę powinno mieć większy sens, tylko chcemy doprowadzić do tego, że klient już w niego kliknie, czyli klikamy Advertised Product, ostatnie 7 dni, wyrzucamy ostatnie 30 dni, no i mamy tak, produkt, mamy bida, tylko że przy bidzie 0,50 nawet nam nie oblicza forecastu, weźmy sobie bida na poziomie 5 euro. Okej, na cost control w tym momencie nie mamy możliwości przedstawienia tych wartości, dlatego też musimy rozbić to per bid. Czyli w tym wypadku, jak widzicie, przy cost control nie będziemy mieli możliwości obliczenia, ile jest tych kliknięć, więc bardzo ważne jest to, żeby wyłączyć sobie tą metrykę w tym momencie. Natomiast pamiętajcie o tym, że możecie sobie to sprawdzić per target, a następnie zmienić sobie ten cost control per. Skoro macie tylko jeden target, to generalnie będzie wychodziło na to samo.
a będziecie mieli jakby kontrolę per bid i będziecie mieli informację o tym, że więcej niż ten bid nie zostanie umieszczony. To jest trochę tak, jakby do kampanii Sponsor Display wrzucić strategię Fixed Bid, tak? Czyli konkretnie i ten Fixed Bid działał też down only. Trochę tak to generalnie będzie działało. No i tutaj możecie sobie zobaczyć, że jeżeli chcemy już powalczyć o kliknięcia, to przy bidzie 1.16, czyli tym sugerowanym, tych kliknięć mamy od 25 do 110. A weźmy sobie ten bid teraz 2.48, czyli ten, który najzwyczajniej w świecie 2.48, czyli ten bit, który jest tak naprawdę sugerowany z górnej części. Możecie zobaczyć tutaj, że ilość kliknięć jakoś diametralnie się nie zmieniła. Mamy 118, teraz mamy 110. Czyli innymi słowy, to, że zapłacimy potencjalnie zdecydowanie więcej per kliknięcie, wcale nie doprowadzi do tego, że będziemy mieli zdecydowanie więcej tych kliknięć. A weźmy sobie tutaj teraz, wpiszmy jakiś bit z czapy, czyli na przykład 5 euro. Jak widzicie, znowu ta wartość maksymalna nie zmienia się Wam jakoś drastycznie. No i o czym to świadczy? Jak myślicie? Dobra. Jeżeli chodzi o tą konkretną kwestię, to też nie będę tutaj jakby, chyba że ktoś ma jakiś pomysł i chciałby się nim podzielić. Dlaczego ta różnica jest tak niewielka? Zazwyczaj jest opóźnienie do 10 sekund. Ja sobie wezmę łyka picia, wy w tym czasie pomyślcie. Mateusz wrzuci planszę, no i za sekundę wracam. Dobra, słuchajcie, skoro nie macie jakiegoś realnego pomysłu, albo nie zdążyliście go jeszcze napisać, jak się może komuś uda, to doczytamy. Przede wszystkim dlatego, że mamy tutaj 7 ostatnich dni i mamy tutaj spowodować, że jest duża szansa na to, że ten konkretny produkt, który w ciągu ostatnich 7 dni był widziany, będzie kliknięty. Czyli nie mamy aż tak dużej grupy potencjalnie docelowej, że ten bid jest w stanie nam zwiększyć tą kwotę diametralnie. Jak widzicie, Amazon dostosuje się do tego produktu i dostosuje się do historii wyszukiwania konkretnych klientów i przedstawia nam wartość, jaką przy danym bidzie jesteśmy w stanie uzyskać, bazując również na historii wyszukiwania na danym produkcie. Dlatego często nie warto jest walić w tak potencjalnie wysoką wartość, bo jakby zwrot z tej inwestycji będzie za mały czas i grupa. No być może. To nic. Grupa, mam nadzieję, że z biegiem czasu się będzie tylko zwiększać. Może w końcu będzie nam też łatwiej tutaj na bieżąco pewne kwestie ogarnąć, albo po prostu umówimy się na jakąś tam rozmowę typu Q&A i po prostu pozadajecie mi pytania i wtedy rzeczywiście będzie każdy miał czas na to, żeby przygotować taką serię pytań na bieżąco. Dobra, wracając do tematu. Czasami po prostu nie warto jest przebijać tego bida o jakieś niesamowicie wysokie wartości, bo nie będzie za tym szła żadna konkretna wartość, a to, co nam się zwiększy, to jedynie koszt danej kampanii. I czasami, żeby dotrzeć do 110 klientów, będzie nam wystarczyło powiedzmy 50 euro, ale żeby dotrzeć już do 120 klientów, to będziemy musieli mieć już 150 euro. I czasami nie warto nie będzie warto o tych dodatkowych 10 potencjalnych klientów walczyć. Okej. I teraz tak. Idźmy dalej. Czyli mamy informację o tym, jakie mamy impresje, ile mamy kliknięć, no i potem mamy standard dokładnie ten sam, wybieramy sobie zdjęcie, wybieramy wszystko i ten produkt będzie miał znowu dokładnie taką samą szansę na wyświetlenie się w konkretnych miejscach, tyle tylko, że grupa odbiorcza będzie zupełnie inna, bo będzie ona oparta na ludziach, którzy potencjalnie według Amazona będą mieli największą szansę na zakup. Dobra, następnie przechodzimy sobie do zakładki konwersja. I tutaj jeżeli chodzi o zakładkę konwersja, to również możemy wykorzystać cost control, ale wtedy nie będziemy mieli policzonego forecastu. Kiedy nie wykorzystamy cost control, będziemy mieli potencjalnie forecast na ten produkt i znowu przy tej zakładce, przy tym połączeniu mamy sytuację taką, że znowu bierzemy sobie
konwersję, bierzemy sobie konkretny produkt i jak widzicie, tutaj będziemy mieli już zupełnie inny bid na poziomie 1,90 euro do 3,94. I tutaj znowu, jak widzicie, mamy forecast, że za tą kwotę, przy tym bidzie i przy tym budżecie mamy spodziewany jedną maksymalnie sprzedaż. Dobra, wbijmy sobie w takim razie wartość 3, weźmy sobie 3,90. Zobaczmy, czy nam się znowu to zwiększyło. Mamy znowu 25 do 95 kliknięć, natomiast Amazon jest nam w stanie zagwarantować z tej konkretnej kampanii jedną sprzedaż. No i teraz sami musicie na bazie swojego doświadczenia i użytkowania danej kampanii dojść do, nazwijmy to, porozumienia z samym sobą, co dla Was jest najważniejsze. Czy to, żeby pojawiły się kliknięcia i potencjalnie order, tyle tylko, że może być drogo, czy też dla Was warte jest to, żeby dany produkt dotarł do jak najszerszej grupy odbiorczej, czy też zależy Wam już głównie na tym, żeby odwiedzili Waszą stronę, ale jakby zakup nie jest dla Was aż tak ważny. Mamy tutaj sytuację, w której jest to po prostu wszystko kwestia strategii, której w danym momencie będziemy przyjmować. Nic nie słyszę, Mateusz, jeżeli coś do mnie mówisz, to nic nie słyszę. Okej. Chodzi o twoje pytanie, że za mały okres czasu reklamowania, by tak wysoka stawka miała sens. Okej, rozumiem. No akurat to nie jest, to nie w tym rzecz była akurat w tym wypadku, tylko potencjalnie mój produkt ma teoretycznie zbyt małą grupę odbiorczą i dlatego też Amazon jest tam w stanie w ramach forecastu zagwarantować tylko taką wartość, tak? Ponieważ patrzymy na 7 konkretnych dni i w ramach tych 7 dni echo jest. Tego nie wiem. Dajcie znać, bo może echo się pojawia, być może mówię za głośno i nie wiem, drugi mikrofon nie zbiera, albo jakiś inny powód ku temu może być. Ale dajcie znać. Może po prostu Eruzjo ma jakiś po prostu u siebie coś. A może to u mnie, więc musimy na to zwracać uwagę. Swoją drogą dzięki za informację. Dobra. Wracamy do tematu. To są te strategie, które możecie wykorzystać w ramach Prime Day'a i wykorzystania ruchu. Bardzo istotne jest to, żeby na pewno, jeżeli braliście udział w Prime Day'u, czyli zwiększyła się Wam sprzedaż, żeby wykorzystać tą strategię, bo tak naprawdę zapewniam Was, że bardzo wielu sprzedawców będzie z tego korzystać i zauważycie ogromny drop w Waszej sprzedaży, tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś inny skorzysta z tego typu rozwiązania. I teraz tak, jakie mamy w ogóle typy przyporządkowania w sponsor displayu? Mamy typ przyporządkowania kontekstualny, czyli to, o czym mówiliśmy, czyli similar to advertised product, czyli w tym wypadku będą to wszystkie produkty podobne i możemy tutaj również atakować konkretne kategorie, bądź też konkretne produkty. Czyli możecie tak bardzo skonkretyzować swoją kampanię, że znowu możecie zrobić takie PDA. Czyli wyświetlić tylko reklamę, jeżeli ktoś wejdzie w jakiś produkt waszej konkurencji. Możecie po prostu sobie obrać konkretny produkt i w cudzysłowie tam usiąść na stałe, zasiąść i po prostu podkradać danemu produktowi bardzo często ruch. I teraz tak, co dalej? Mamy oczywiście remarketing, to jest to, co Wam wspominałem i tutaj pojawiają się już zdecydowanie ciekawsze kwestie. Mamy tutaj takie kwestie jak in-market audiences, czyli innymi słowy możemy zaatakować po prostu konkretną kategorię i tutaj automatycznie informuje nas Amazon, jakie dane produkty mają sugerowane kategorie, które mogłyby zaatakować w ramach tej reklamy. I im więcej potencjalnie takich kategorii dodamy w ramach danego budżetu, tym potencjalnie forecast będzie zdecydowanie większy. Tak jak widzicie, dodałam tutaj potencjalnie kategorię. Teraz pamiętajcie o tym, że na Prime Day mamy bardzo mocno wzmożony ruch, więc też te wartości, które tutaj zobaczycie, mogą być potężne. Do 2,4 miliona impresji za 100 euro i do 500 kliknięć, więc bardzo wartościowa kwestia. Kwestia tego, czy rzeczywiście doprowadzi to do zakupu. Możecie sobie to zmienić i sprawdzić, jak będzie to wyglądało, jeżeli chodzi o konwersję. No i tutaj możecie sobie od razu zobaczyć, że znowu ta wartość nie jest taka już zadowalająca i potężna. Czyli innymi słowy, zdecydowanie więcej osób kliknie w sytuacji, kiedy Amazon będzie brał za strategię jako wizyty, niż jeżeli Amazon ma zagwarantować, że będzie to konwersja. Dlatego też bardzo często
tak jak i w wypadku tej praktyki Google Performance Max, no po prostu jest ona bardzo droga, ale niekoniecznie zawsze jest opłacalna dla sprzedawcy, bo po prostu często to nie jakby Google, nie tak jak w tym wypadku Amazon ma być jakby gwarantem tego, że produkt się sprzeda, tylko ty powinieneś wiedzieć, powinnaś wiedzieć jako sprzedawca danego produktu, jakie są mocne strony tego produktu i czy on ewentualnie się zakupi. Bo nie ma żadnej obawy, inaczej, nie ma niczego, co by powodowało, że z tych 470 kliknięć też będzie tylko jedna sprzedaż. Po prostu dotrze to do zdecydowanie szerszej grupy odbiorczej i mamy dużo większą szansę na to, że dany produkt się sprzeda. Dobra, to są ogólnie rzecz biorąc te tak zwane in-market audiences, które po wybraniu kategorii dostosowują nasz produkt do konkretnego klienta. I mamy coś takiego, co się nazywa Interest and Lifestyle Audiences. I tutaj już jakby będzie to powinno to być dosyć ciekawe. I tutaj jeżeli chodzi o Lifestyle Audiences, no to tutaj możemy zastosować już taką dedykowaną reklamę, na przykład of Amazon. Możemy albo zaatakować różnego rodzaju, zaatakować to może złe słowo, możemy wyświetlić nasz produkt ludziom z konkretnymi zainteresowaniami. I tutaj w bardzo wielu wypadkach są sytuacje, które mogą być dla Was interesujące. My na przykład jako osoby, jako firma, która sprzedaje produkty opakowaniowe, korzystamy ze strategii live events, czyli innymi słowy ze strategii, która wyświetli naszą reklamę wszystkim tym, którzy w danym okresie przeprowadzili się z miejsca na miejsce. I teraz w jaki sposób Amazon generalnie sprawdza, jak ktoś się przeprowadził? Po prostu, jeżeli przez jakiś czas był na jednym adresie, na jednym IP, następnie przeniósł się na inny adres IP i jest na innym adresie, no to najzwyczajniej w świecie taka osoba jest uznawana jako recent mover. Czyli innymi słowy, może być brana pod uwagę w tym, że na przykład będzie potrzebowała ta osoba na przykład waszego produktu po przeprowadzce. Inną bardzo ciekawą kategorią jest new to kategorii. W ogóle new to kategorii jest bardzo fajną strategią dla wszystkich tych, którzy wchodzą z nowym produktem na Amazon, tak? Czyli jeżeli wchodzicie z nowym produktem do danej kategorii i wybierzecie sobie audience jako new to kategorii, to może być to sytuacja, w której ktoś, kto jest po raz pierwszy w tej danej kategorii, jemu zostanie wyświetlony wasz produkt. Czyli innymi słowy, jeżeli on tam przychodzi, nazwijmy to po edukację, jeszcze nie jest na ostatnim etapie lejka, no to wtedy jest dużo większa szansa, że wyedukuje się na przykład na waszym produkcie. Czyli innymi słowy na przykład new buyer in baby kategorii. Tak jak widzicie, nie jest to najtańsza opcja, ale przede wszystkim jest bardzo wartościowa. No bo może być tutaj na przykład sytuacja, że są to wszyscy rodzice, którzy dowiedzieli się, że będą mieli dziecko, ale nie znają się jeszcze na markach, jeszcze się nie wyedukowali i na razie szukają potencjalnie wiedzy na temat produktów, które będą im potrzebne. No i dobra, jeżeli chodzi o sponsored display, to jeszcze jest jedna kwestia w ramach Interest and Lifestyle. Macie coś takiego jak Movies and TV i tutaj bazując na wszystkich widzach, którzy oglądają na przykład filmy na Amazon Prime Video, to oni są kategoryzowani przez poziom zainteresowań. I dzięki temu na przykład potem na Amazon Prime macie szansę na to, żeby wyświetlić się z waszą reklamą. I tak naprawdę tych zainteresowań jest cała masa i tych przyporządkowań jest cała masa, dlatego warto tu zaglądać. Prawda jest też taka, że często pojawiają się tutaj nowe i warto z nich korzystać. Też bardzo ważna informacja, że przy remarketingu musicie pamiętać o tym, że to nie są wyświetlenia tylko i wyłącznie na Amazonie, ale są tu też wyświetlenia poza Amazonem. Chyba o tym wspominałem, ale bardzo ważne jest o tym, żeby to pamiętać, że jeżeli ktoś na przykład był na Amazonie i korzystał z niego jako kwestię edukacyjną, no to i na przykład nie zamierza tam kupić, albo nie zamierzał tam kupić, to wy dzięki temu, że zrobicie sponsor display, wyświetlicie mu się w cudzysłowie na WP, to on wróci do tego Amazonu i kupi tam u was wasz produkt. Mamy jakieś pytanie z tego, co mi Mateusz mówi. Czy kategorię można łączyć z innymi warunkami? Na przykład zainteresowanie z ostatnich 7 dniach. Tak, możesz łączyć jakby w ramach jednej kampanii. No weźmy sobie dobry przykład, czyli innymi słowy, mamy sytuację, że chcemy zaatakować wszystkich ludzi, którzy w ostatnich 7 dniach widzieli nasz produkt, ten, który jest zareklamowany, ale jednocześnie chcemy, żeby to były osoby, które na przykład są zainteresowane w kategorii Baby and Kinderbetten.
I jak widzisz, możesz wrzucić to do jednej kampanii, natomiast to nie jest tak, że te rzeczy się połączą. W sensie to nie jest tak, że zostaną wzięte pod uwagę dwie grupy, czyli dwa kółka się narysują i potem to, co zostanie, nazwijmy to, co będzie ta wspólna grupa dla tych dwóch targetów, to nie będzie ta grupa, którą tylko zaatakujesz. Po prostu zaatakujesz całe te dwa targety. To będą po prostu dwa oddzielne kółka w pewnym sensie. Oczywiście z biegiem czasu, jeżeli będziesz tutaj korzystał z tego, że będziesz włączał, wyłączał dane produkty i tak dalej, dodawał jakieś kwestie do negatywów, to będziesz w stanie jakby to wszystko uściślić. Natomiast założeniem sponsor displaya jest to, żebyś mógł atakować jak najszerzej konkretne grupy, zgodne najczęściej z twoją strategią, bądź też tak zwaną buyer personą, profilem potencjalnego klienta. Dobra, chyba jeszcze postaram się jedną rzecz wam pokazać. Chwilę, moment, być może w tym wypadku będę w stanie to zrobić. Chcę wam pokazać, jak działa AI, tylko nie wiem, czy mi zadziała. Ok, możemy tutaj najzwyczajniej w świecie ustanowić jakiegoś rodzaju, no dobra, weźmy sobie, to będzie bicycle, może weźmy w ten sposób, że będzie to, weźmy sobie jakiś pokój na przykład, albo outdoor, kid on bicycle. Generate. I ogólnie rzecz biorąc, pamiętajcie o tym, że generowanie zdjęć i wszelkiego rodzaju grafik w ramach Amazonu nie jest dodatkowo płatne, co jest dosyć, czyli łączenie w większości nie ma sensu. No tak, w sensie nie bardzo ma sens, chyba że zrobisz to w różnych ad grupach, tak żeby być w stanie kontrolować rzeczywiście to, co się dzieje. Wiesz, jakby Amazon generalnie dlatego jakby jednym z dużej części działania na Amazonie jest to, żeby budować konkretne struktury kampanii. No i mamy tutaj produkt i mamy tutaj informacje, ale jak widzicie, nie dodało nam jakby aktora do tej całej sytuacji. Dodaje nam głównie sytuację, w której konkretnie jest dany produkt na konkretnym tle. O tyle jest to ułatwienie, że możecie potem wykorzystać takie zdjęcie, ono i tak jest widoczne na miniaturce i dzięki temu może być ono zdecydowanie bardziej takie appealing, takie przemawiające do waszego klienta i możecie sobie z tego tak naprawdę korzystać za darmo. Oczywiście ja to zrobiłem na maksa w cudzysłowie jako test, czyli jest tu bardzo krótki opis. Ja w ogóle, jeżeli chodzi o korzystanie z tego typu rozwiązań, to sugerowałbym wam na przykład wzięcie sobie tego produktu, odpalenie na przykład czata GPT. Weźmy sobie na przykład chat GPT. Może zrobimy to od razu na żywo. Weźmy sobie na przykład ten produkt. Weźmy sobie, odpalmy go na szybko. Potrzebuję, żebyśmy w niego weszli. Możemy sobie odpalić do niego, możemy sobie zrobić do niego na przykład screenshota. Weźmy sobie ten niebieski screenshot. Czyli weźmy, no nie o to mi chodziło. Możemy zrobić do tego screenshota razem z krótkim opisem i z informacjami i następnie możemy udać się do czata GPT, wkleić mu to zdjęcie i na przykład skorzystać z krótkiego prompta na bazie tych informacji o produkcie. Przygotuj mi prompta do opisania. Weźmy sobie tutaj tła w AI do generowania grafiki na Amazon, tak aby przemawiało to do potencjalnej buyer persony tego produktu. Opis może mieć maksymalnie, opis może mieć maksymalnie 300 znaków. Opis musi być w języku angielskim. No i zobaczmy, co on tam nam wymyśli i będziemy mogli z tego skorzystać i dzięki temu potencjalnie oczywiście, bo pamiętajcie o tym, że to jest wszystko test AB, potencjalnie będziemy mieli zdecydowanie lepszy wynik, jeżeli chodzi o wygenerowanie tego zdjęcia. Zaraz zobaczymy, co on tam nam wymyśli.
Zobaczmy, co tutaj tak naprawdę nam się zadzieje. Create, pytanie, czy on... Dobra, mamy. Weźmy notem, zobaczymy, co się wydarzy. No, zobaczymy, czy nam wygeneruje, bo widzimy tutaj informację o tym, że na ławce powinni być rodzice. Generalnie może nam tego nie zrobić, ponieważ z tego, co się orientuję, jeżeli chodzi o ludzi, to słabo sobie radzi to AI do generowania zdjęć. Jakby jest skonstruowane w ten sposób, żeby jak najbardziej, mamy tutaj, no, zdecydowanie bardziej informacje o tym, jakby do czego jest to użyteczne dla dzieci, czyli jest to gdzieś tam na jakimś placu zabaw. Widać, że to zdjęcie też jeszcze wymagałoby jakiegoś dopracowania, natomiast rzeczywiście już jest zdecydowanie bardziej pasujące chociażby do samego potencjalnej buyer persony tego produktu, czyli potencjalnie do dziecka, a jak rodzic kupuje coś dla dziecka, to trochę nie ukrywajmy, że wchodzi w jego skórę. Dobra, wykorzystaliśmy już sobie 50 minut naszego wspólnego czasu. Teraz przejdziemy sobie do Atomika i pogadamy sobie trochę więcej o automatyzacji i najpierw odniosę się do tego, o czym mówiłem wam wcześniej, czyli najzwyczajniej w świecie do struktury. Słuchajcie, jeżeli chodzi o budowę kampanii, jeżeli chodzi o zajmowanie się kampaniami w ramach Atomika, to jak widzicie, jak już do tej pory wam opisywałem, mamy Analyticsa, mamy Ad Managera. Dzisiaj będziemy trochę więcej poruszali się w strefie Ad Managera i trochę więcej wam o tym opowiem. Czym w ogóle jest Ad Manager? Ad Manager to jest tak naprawdę menadżer do kampanii, dokładnie taki sam jak, dokładnie taki sam. Coś, co reprezentuje ten menadżer, który jest w Amazon Adsach, tak? Czyli jeżeli mamy tutaj kampanię, no to tak naprawdę te same wszystkie kampanie będziemy mieli w Atomiku. Przesunę sobie to tutaj, żeby było mi wygodniej. I teraz tak, to co zawsze na samym początku warto zrobić, to ustalić, w jakim okresie będziemy się poruszali. Weźmy sobie okres tego miesiąca. Następnie tutaj ja już mam zbudowany taki field, czyli status active, czyli tylko i wyłącznie będziemy się poruszali w kampaniach, które są w danym momencie aktywne i to mają być aktywne produkty, kampanie Sponsored Product. Czyli automatycznie założyło mi field na Sponsored Products na auto i na manual, a także ustawiło status na enable. No i teraz muszę z wami, żeby porozmawiać więcej o Atomiku, o zakładce Ad Managera, to muszę z wami mniej więcej omówić, czym są poszczególne nagłówki, czym są poszczególne kolumny, ponieważ będzie nam to tak naprawdę bardzo potrzebne. No oczywiście kolumna status, czyli czy dana kampania jest włączona, czy wyłączona. Kolumna bid rule. Tutaj mamy ustalone, jaka dana kampania ma ustaloną automatyzację i pod co w danym momencie jest skonstruowana, pod co jest tak naprawdę sklasyfikowana. I bazując na tym, jaki mamy tutaj bid rule, to albo target ACOS jest nam włączony, albo wyłączony, na przykład tak jak w tym wypadku. I target ACOS, tutaj chciałbym, żebyście się na chwilę skupili trochę bardziej, ponieważ to będzie bardzo ważne w ramach tworzenia w ogóle kampanii w ramach Atomika. Target ACOS to wartość, którą teoretycznie Atomic będzie starał się osiągnąć w ramach danej kampanii, tak? Czyli może być sytuacja, że macie produkt, który powiedzmy ma na przykład 15% marży, no i chcecie, żeby ten target ACOS był tutaj 15%, tak? Czyli nigdy nie chcecie, żeby wasza kampania wydała więcej niż 15% ACOS. I do czego to automatycznie prowadzi? Automatycznie niskie ustawianie ACOS-u w ramach Atomika prowadzi do tego, że bardzo często pojawiają się zmiany i Atomic ma niewiele czasu na to, żeby te zmiany przetestować. Przepraszam was serdecznie, ale jest tu, tak jak wam wspominałem, niezmiernie gorąco. Powoli się, nazwijmy to, kończy tu powietrze, ale to nic. Jeszcze pół godziny damy radę wytrzymać. O, dzięki Mateusz. Mateusz otworzy mi drzwi, więc trochę będzie tutaj więcej jakiegoś tam powietrza. I teraz tak, jeszcze raz. Im niższy ACOS, tym częstsze zmiany, tym też dużo większe prawdopodobieństwo, że w danym momencie dana kampania może wam przynosić konkretne efekty, a w innym momencie mniejsze efekty. I teraz, jeżeli dacie tej strukturze zdecydowanie
większą możliwość ruchu, czyli na przykład od 0 do 45, od 0 do 60%, to te zmiany w ramach bidów będą pojawiały się zdecydowanie rzadziej. I teraz dlaczego to jest takie istotne? Dlaczego proszę, żebyście o tym pamiętali? Ponieważ ustawianie niskich bidów i oczekiwanie tego, że nagle ta kampania będzie działała świetnie i będzie miała bardzo niski ACoS, jest po prostu nielogiczne. To nie jest tak, że to jest magiczna różdżka, która najzwyczajniej w świecie wszystko wam naprawi. Tu dalej będzie potrzebna pewnego rodzaju wasza doza pracy. Niemniej jednak ustalenie tego target ACoS-u powinno być co najmniej dwukrotnością waszej marży lub też trzykrotnością waszej marży. Jeżeli natomiast, oczywiście dla nowych produktów, jeżeli natomiast macie konkretny produkt, konkretną kampanię, która już w swojej historii wydała tego budżetu jakąś konkretną kwotę, tak jak na przykład w tym miesiącu ta kampania wydała już 600 euro, a w swojej historii podejrzewam, że 10 razy więcej albo 15 razy więcej, to przy takiej sytuacji macie dużo większe prawo do tego, żeby ten target TACoS ustawić na niższej wartości, ponieważ ta kampania już dysponuje takimi danymi, że jest w stanie rzeczywiście dostosować ten bid. I teraz jest jedno małe ale. Jak w każdym marketingu, jak w każdej reklamie jest jedno małe ale. W Atomiku stosunkowo niedawno, myślę, że to jest rząd wielkości do pół roku, pojawiła się taka wartość jak min-maksowanie, czyli minimalny i maksymalny bid. Czyli nie dość, że możecie ustawić tak zwany target ACoS, to możecie jeszcze ustawić bida. I jeżeli bardzo mocno zależy wam na tym, żeby dać temu algorytmowi większą przestrzeń, czyli dać mu większy ACoS, ale jednocześnie nie chcecie, żeby ten bid był większy niż, bo wiecie, że w takiej sytuacji nie trafiacie do waszej grupy odbiorczej, pojawiacie się w top of the searchu, wśród produktów, które najzwyczajniej w świecie nie macie szansy z nimi wygrać, lub też ma to jakiekolwiek inne strategiczne założenie, to wtedy ustalacie sobie tutaj tego bida minimalnego i maksymalnego. Dlaczego minimalnego? Dlatego też, żeby na przykład żeby na przykład Atomic, idąc za waszym bardzo niskim ustalonym bidem, nie obniżał do takiego stopnia tego bida, że impresje przestaną się pojawiać. Bo wtedy będzie to po prostu dla was najzwyczajniej w świecie strata. Następnie mamy tutaj informację o tym, czy dany produkt ma tak zwaną bid automation włączone. I czym jest to bid automation? Już o tym wspominałem. Jeżeli ustawicie bid automation na on, czyli będzie to włączone, to te wyniki będą z automatu akceptowane i wdrażane. Natomiast jeżeli chodzi o wyłączenie tego bid automation, to one będą pojawiały się w sugestiach i będziecie musieli następnie ręcznie je przeklikać. O ile jakby jest to o tyle ważne, że jeżeli macie niski ACoS, to sugeruję wam tą automatyzację wrzucić na on, tak żeby ona miała jakiekolwiek szanse na to, żeby ilością zmian dowieść w ogóle wam tą wartość. Jeżeli natomiast macie do tego siły, chęci, umiejętności, albo jesteście na początku życia swojego produktu, bądź na początku waszej sprzedaży, to sugeruję mieć wyłączoną tą automatyzację, bo chcecie widzieć, co tak naprawdę wam proponuje Helium. Następnie mamy zasady, czyli innymi słowy zasady, które dla danego produktu są już włączone. I tak jak widzicie, mamy tutaj jedną zasadę stretch broad to exact, będę zaraz wam trochę więcej o tym mówił, i tutaj mamy day parting, czyli innymi słowy mamy również ustalony schedule, który bazując na konkretnych okresach dnia włącza, wyłącza, zmniejsza bądź zmniejsza bidy na danej kampanii. I tak jak w tym wypadku mamy tutaj sytuację, że w poniedziałek od godziny 12 od godziny 7 do 12 mamy wyłączone kampanie, mamy następnie w konkretne dni, w konkretnych godzinach zmniejszonego bida, potem w konkretnych dniach mamy znowu spauzowane kampanie. Tak, żebyśmy, jak widzimy na danej historii, żebyśmy i tak w danych momentach nie wydawali tych pieniędzy, bo widzieliśmy historycznie, że w danych momentach klienci, którzy klikają w tą reklamę, i tak nie kupują tego produktu, tylko tyle, że najzwyczajniej w świecie są takimi window shopperami i zaglądają tam w cudzysłowie przez okno. Następnie mamy kolejne standardowe start date, end date, no to jakby wiecie doskonale, czym to jest, nie będę tutaj się z wami jakby tym dzielił. Następnie możecie ustalić sobie daily budget, o tyle to jest wygodne, że w ramach samego Amazonu, żeby albo ustawić budżet, no to musicie być albo na ogólnym widoku, czyli tak jak w tym wypadku, albo musicie wejść w kampanię, no i możecie tutaj sobie zarządzać tymi budżetami
aktualnie na bieżąco, ale też jest tu jedna bardzo ważna wartość, której nie macie na Amazonie, sensu stricte, czyli innymi słowy informacje o tym, jak dany budżet jest wykorzystywany, czyli innymi słowy takie rozwinięta zakładka budget, czyli z budżetami, która jest bardzo, bardzo przydatna i mamy tutaj sytuację, mamy tutaj przykłady produktów. Weźmy sobie, posortujmy po average budget utilization, no, atomiku. Okej, w tym miesiącu nie mamy takiej sytuacji, ale bywają sytuacje, że na przykład mamy average budget utilization na poziomie 110%. Dlaczego tak jest? Dlatego, że Amazon udostępnia taką opcję w ramach ustawień, w ramach budżetu, że może wam zwiększyć budżet do 25 albo 100%, bazując na niezużytym budżecie, na przykład z innych kampanii. Dlatego też potem utylizacja budżetu w ramach konkretnej kampanii może przekraczać 100%. No i czym jest to? Jest to najzwyczajniej w świecie taką wskazówką, jak dana kampania przy danym budżecie sobie radzi. Jeżeli macie małe budżety marketingowe i chcecie je tak naprawdę wydawać i na przykład, nie wiem, płacicie agencji, robicie to sami, no generalnie zarządzacie tymi kampaniami i ktoś wam daje 30 euro i chciałby, żeby te 30 euro było wydawane, no to jeżeli widzicie, że te 30 euro średnio miesięcznie jest wydawane w 43%, no to znaczy, że macie jeszcze bardzo dużo przestrzeni i warto byłoby ten budżet przenieść do innej kampanii, a tutaj ten budżet po prostu zmniejszyć. Lub też najzwyczajniej w świecie dodać konkretne więcej ad group bądź więcej targetów, bo być może po prostu ta kampania mogłaby działać lepiej, przynosić wam lepsze efekty i tak dalej, nie? Tak jak widzicie, my mamy tutaj najróżniejsze kampanie, które mają różnego rodzaju utylizację budżetu i to wszystko zależy też od historycznie miejsca, w którym znajduje się dana kampania i też tego, jaki mamy założenie, nie? Jakby my mamy założone na wielu kampaniach bardzo wygórowane budżety, których tak naprawdę w dużej mierze nie chcemy zużywać, natomiast chcemy, żeby Amazon nam najzwyczajniej w świecie miał miejsce i żeby nie był ograniczony wielkością danego budżetu, tak? Więc tutaj jest pewnego rodzaju taki konflikt w wielu wypadkach, wielu sprzedawców, że z jednej strony nie chce się dać dużego budżetu, a z drugiej strony danie małego budżetu może doprowadzić do tego, że będzie to dusiło daną kampanię. Zdecydowanie lepiej jest dać większy budżet i go po prostu dobrze kontrolować, niż dać za mały budżet, a potem żałować, że hej, mam bardzo, bardzo wysoki ACOS. Bo też proszę pamiętać o tym, że jednym ze sposobów na kontrolowanie ACOS-u jest zwiększanie budżetu, bo po prostu ACOS nie zdąży się, nazwijmy to, obniżyć, nie zdąży się rozkręcić ta sprzedaż, a na przykład budżet już jest, no już wyparował. Następnie mamy spend, czyli ile wydaliśmy, ile za dane pieniądze otrzymaliśmy zwrotu w danym okresie, jaki jest to ACOS, ROAS, ile impresji wygenerowała dana kampania, klików, jakie jest średnie CPC danej kampanii, tak? Jakie mamy conversion rate, czyli ile z kliknięcia było zakupu i na bazie jakiego CTR-u. I teraz, dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego ten CTR jest taki ważny? Dlatego, że to on stanowi o tym, jak silny jest dany katalog w stosunku do konkurencji. I tak to należy rozumieć i tak na to należy patrzeć, bo różne produkty na różnych etapach tą swoją siłę w ramach CTR-u mają zupełnie różną. No i ostatnia wartość, która jest bardzo ważna i której w wielu wypadkach możecie nie zobaczyć na Amazonie, z tego co kojarzę, w tym pierwszym rzucie. Tutaj mamy tak naprawdę ordery na danym produkcie, na danej kampanii, natomiast tutaj mamy PPC ordery, czyli mamy tutaj 100% pewności, że są to zamówienia, które odbyły się tylko i wyłącznie w ramach danej kampanii. No i dobra, mamy omówione pokrótce informacje o tym, jakie mamy zakładki. I teraz przejdziemy sobie do zakładki automatyzacja, która jest zakładką, która ma największe znaczenie, jeżeli chodzi o działanie na Amazonie i pewnie będziemy o niej już rozmawiać do końca tego spotkania i jeszcze być może na kolejnym, ponieważ raczej nie zdążę omówić tej zakładki no już dzisiaj do końca. Jeżeli chodzi o zasady, czyli o zakładkę Apply Rules. W zakładce Apply Rules możecie zobaczyć sobie wszystkie zasady, które zostały stworzone dla waszego konta, bądź też dla wszystkich waszych kampanii, które są na waszym koncie założone. I nimi możecie tutaj sobie po prostu najzwyczajniej w świecie zarządzać. Jak widzicie, mam tutaj kampanie, które mają włączoną automatyzację, mam tutaj kampanie, które mają tą automatyzację wyłączoną i mam różnego rodzaju ustawienia. To jest taki overview, czyli innymi słowy taka
taki widok, nazwijmy to z samej góry, z samego najwyższego poziomu waszej kampanii. Następnie mamy automatyzację na bidy. I to jest generalnie coś dosyć nowego, z czego nie korzystają, z czego sprzedawcy niezbyt często korzystają. Czekajcie chwilę, ja sobie wyjmę tylko ucho, bo ono mi zaczyna przeszkadzać. No i co? I w ramach tej automatyzacji możemy sobie stworzyć zasadę. I w ramach tych zasad mamy konkretne założenia. Weźmy sobie tutaj zasadę test, bo to jest tylko i wyłącznie na potrzeby testu naszego spotkania. Następnie wybierzmy sobie jakiegoś rodzaju kampanię, która jest włączona. Weźmy sobie jakąś kampanię, powiedzmy, która w ostatnim czasie dosyć dużo pieniędzy wydaje, czyli weźmy sobie Malarska 48/50, Malarska 48/50, dodajmy ją. I teraz mamy tutaj szereg możliwości, szereg kryteriów. To, co tak naprawdę wydarza się za pośrednictwem sztucznej inteligencji, może być również ubrane w to, co macie w głowę. Bądź też możecie wykorzystać sztuczną inteligencję do tego, żeby zbudowała wam standard do konkretnych kryteriów, tak żeby potencjalnie wasza kampania miała największy sens. O tym będzie trochę więcej na kolejnym spotkaniu, więc serdecznie na nie zapraszam. Będziemy tam wykorzystywali raporty do tego, żeby nauczyć sztuczną inteligencję działania naszej kampanii, do tego, żeby zaproponowało nam chociażby na potrzeby tego rozwiązania konkretne kryteria. I teraz jakie mamy możliwości? Możemy sobie ustalić konkretne zachowania przy konkretnych sytuacjach, tak? Nie tak jak w wypadku na przykład tej automatyzacji max bits, max orders, max impressions czy liquidate. Poproszę o powiększenie zrzutu ekranu. A tak, rzeczywiście. Już, jasne. Dzięki serdeczne, bo tutaj się zapomnieliśmy. Generalnie, tak jak widzicie, mamy tutaj kryteria i mamy tutaj tak zwane template'y. Jak widzicie, template'u żadnego nie mam ustanowionego na potrzeby tego spotkania, natomiast mamy tutaj konkretne możliwości. I możemy sobie na przykład ustawić, że w sytuacji, kiedy na danej kampanii mamy ACOS większy niż na przykład X, niż 60, wtedy na przykład bidy zostaną ustalone na zwiększone, zmniejszone lub też będziemy mieli tutaj taką wartość jak revenue per click, czyli innymi słowy, ile chcemy tak naprawdę zarobić z konkretnego kliknięcia na danej kampanii i to zostanie automatycznie przeliczone. I to jest dosyć zabawna sytuacja, ponieważ takie bardzo, nazwijmy to, rozwinięte funkcje są dosyć mocno ukryte. Mamy też możliwość ustalenia CPC, czyli innymi słowy możemy ustalić sobie max i minimalny bid na konkretnej kampanii pomiędzy wartościami, tak? Czyli mamy założenie, że jest to produkt, który ma kampanię X i założeniem tej kampanii jest, żeby wynika nam z naszych obliczeń, że maksymalny bid to powinno być 1,48 centa. No to możemy sobie go tutaj na zwyczajnym świecie ustawić, że nie więcej niż 48 centa ma być to CPC. Kolejną rzeczą jest CPC razy target ACOS podzielić na ACOS, czyli innymi słowy możemy tutaj ustawić ACOS oraz CPC w sytuacji, kiedy coś się wydarzy. I możemy również poprosić nie sztuczną inteligencję, możemy poprosić sytuację, system o to, żeby przeglądał dane, bazował te wszystkie wartości na danych na przykład z ostatniego dnia, 2, nawet do 90 dni. Czyli innymi słowy, możecie przenieść swój własny mózg, swoje własne zasady tak naprawdę na kryteria, które są w Atomiku. I teraz tak, jakie to ma działanie? Takie, że nie oddajecie sztucznej inteligencji zachowań, nie oddajecie zarządzania waszymi kampaniami na podstawie małych wytycznych waszym Seller Central, waszym Advertising Console, tylko najzwyczajniej w świecie przelewacie na to narzędzie swoje zasady, swoje umiejętności i tak dalej. Możecie oczywiście ustalić tych kryteriów więcej niż jedno, więcej niż 2. Możecie tych kryteriów tak naprawdę ustalić dowolną ilość. Następnie możecie powiedzieć, jak często na przykład to kryterium ma być sprawdzane. Możecie ustawić, że dziennie, raz w tygodniu, raz na 5 dni, raz w miesiącu. I dlaczego to ma takie znaczenie? Ponieważ nie każda kampania, nie każda sytuacja wymaga od nas działania dziennego. Nawet powiem wam więcej. Na samym początku działania wielu kampanii warto jest do nich zaglądać co 3, 5, 7 dni, w zależności od tego, jaką mamy tam wartość impresji i jaki mamy też tak naprawdę budżet. I tutaj możecie sobie to oczywiście dostosować.
Tak jak mówię, więcej o ustawianiu tych kampanii będzie na kolejnym naszym spotkaniu i tak jak mówię, będziemy tutaj bazowali na informacjach z daypartingu, z raportów z Amazonu, żeby ustawić to odpowiednio. Przejdźmy sobie dalej, jeżeli chodzi o automatyzację, oczywiście sobie ją zamknąłem. Kolejną wartością jest Keyword Harvest. Keyword Harvest i Negate Targeting to są dwie najważniejsze zasady każdego jednego sprzedawcy, tak naprawdę, który używa Atomika. I tutaj mamy kilka możliwości. Po pierwsze, mamy sytuację, że możemy albo zbierać słowa kluczowe, albo dodawać dane słowa kluczowe do negata. I weźmy sobie tutaj znowu zastosujmy sobie sytuację z taśmą malarską 48/50. Dlaczego? Będzie tutaj test, malarska. Ja tych testów i tak nie włączam, więc jakby to tylko i wyłącznie nazwa jest na potrzeby naszego spotkania. Nazwa tej automatyzacji powinna być zgodna z waszymi wytycznymi, z tym, co rozumiecie i tym, co tak naprawdę będzie dla was ważne. Następnie, to o czym wam już mówiłem, wybieracie istniejące ad grupy. Bardzo ważna strategia, bardzo ważne informacje dla każdego, kto tak naprawdę wchodzi na już istniejące konto i chciałby je zautomatyzować, a nie chce tworzyć struktur od podstaw. No i teraz tak, Atomic od jakiegoś czasu dodał tutaj dosyć dużo nowych możliwości, bo możecie szukać kampanii na podstawie produktów, portfoliów, kampanii albo ad group. No i weźmy sobie tutaj sytuację, że interesuje nas malarska 48/50. Jeżeli na waszym koncie będą pojawiały się kampanie, które mają taką nazwę, to one się tutaj wyświetlą. I teraz tak, to co nam zależy w ramach tego Keyword Harvestu, to doprowadzenie do tego, żeby z tej kampanii Broad przenosiło nam słowa kluczowe, które zostały w ramach search termsów odnalezione i które generują wam sprzedaż do kampanii Exact, bądź też do kampanii Phrase, jeżeli macie taką potrzebę. Natomiast bardzo, bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, to też tutaj z Krzysztofem, z moim menadżerem PPC ostatnio dyskutowaliśmy. Jeżeli chodzi o dodawanie słów kluczowych do negatywów, czyli tak zwane keyword isolation, o którym mówiłem wam już w kilku spotkaniach, to muszę znowu powiedzieć wam, chciałbym, żeby to bardzo mocno wybrzmiało. Często pytacie mnie, wydaje mi się, że Polifonia pytała mnie o to na poprzednim spotkaniu, co zrobić w sytuacji, jak mam kampanię automatyczną, Broada, Phrase'a, no i co, i mam jakieś słowo kluczowe, przepraszam, tylko wezmę łyka. Mam jakieś słowo kluczowe w kampanii i przenoszę je do Exacta, usuwam tutaj do negata i tak dalej i ono tam tak dobrze nie działa. Nie dodawaj jej do negata. Nigdy, kiedyś tak, dzisiaj nie. Od tego momentu do przodu, dopóki się znowu to nie zmieni, dopóki znowu tego nie odkryjemy, dopóki znowu Amazon czegoś nie pozmienia, nie izolujemy słów kluczowych. Amazon na tyle zmienił działanie kampanii marketingowych, na tyle ułatwił potencjalnie ich działanie, jednocześnie utrudniając, że izolacja nie ma sensu, ponieważ tak jak wam tłumaczyłem, słowa kluczowe pomiędzy dopasowaniami ze sobą nie konkurują. Mało tego, kanibalizacja słów kluczowych w dniu dzisiejszym w Amazon Advertising Console nie występuje. Każda kampania działa indywidualnie i każda kampania potrafi zebrać sobie swoją grupę odbiorczą. Tak jak każdy kanał na YouTubie również jest w stanie zebrać swoją grupę odbiorczą. No i dobra. Co robimy dalej? Mamy tą kampanię i teraz to, czego potrzebujemy znaleźć, to innej kampanii, egzaktowej najlepiej, która posiada w swoim portfolio właśnie ten sam produkt, który jest w tej kampanii. No i tutaj, żeby to zrobić, musimy sobie wejść do tej kampanii, wejść w zakładkę Ads, będzie to po prostu najszybciej, następnie wziąć produkt, który w tym wypadku jest reklamowany, czyli w tym wypadku mamy tutaj tą tasiemkę, ona jest enable, to ona generuje nam spend i to ona generuje nam sprzedaż, następnie wejść tutaj w zakładkę products i wyszukać nasz produkt. I znowu, w związku z faktem, że mamy tutaj bardzo wiele kampanii na tym produkcie, no to możecie sobie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. Display, mamy tutaj kategorie, mamy już remarketing all high bid, all low mid. Szukamy kampanii, której będziemy chcieli przerzucić te słowa z Broada, czyli szukamy jakiegoś V1 trade, paśma malarska
w Exactie. Mamy auto, w którym jest, mamy jakieś stare nasze kampanie, auto Ole, grudniowe bestsellery, jakieś tosy. Szukamy tak naprawdę tego, co będzie nam odpowiadało jako nasze połączenie. I teraz w związku z faktem, że na naszym koncie mamy bardzo, bardzo wiele kampanii, które nie są zarchiwizowane, to widzicie, że jako ad grupa są uruchomione jako enable, co jest dla tak dużego konta również pewnego rodzaju problemem, ponieważ bardzo często ciężko nam znaleźć konkretną włączoną kampanię, ponieważ kampania jako kampania może być wyłączona, a ad grupa i tak pozostała włączona, ponieważ Amazon nie ma takiej funkcjonalności, że jak wyłączacie kampanię, to wszystkie ad grupy z automatu się wyłączają. Jeżeli możecie wyłączyć indywidualnie ad grupę i indywidualnie kampanię. Dlatego też muszę znaleźć jakąś kampanię, która ma szansę, że jeszcze dzisiaj będzie nam działała. I tutaj z tego powodu zakładka produkt przy tak dużym koncie jak nasze nie będzie spełniała tej roli w najlepszym możliwym stopniu. Do tej roli zdecydowanie lepiej sprawdzi się zakładka Products ze względu na to, że w ramach tej kampanii będziemy widzieli, ile kampanii tak naprawdę na ten produkt jest i które w danym momencie są włączone jako status. I tutaj widzicie, że mamy kampanię Broad, wszystkie inne mamy spauzowane. Dlatego na ten produkt istnieje 99% szans, że nie istnieje kampania Exact. O, tutaj mamy kampanię Broad Down Only Delivering, tutaj mamy auto All Delivering, więc nie mamy automatycznie kampanii exactowej. Więc nie mamy gdzie przenieść tego targetu w ramach naszej automatyzacji. I tutaj bardzo, bardzo ważna informacja. Co do zasady, ta funkcja, jaką jest Rule Keyword Harvesting, nie ma możliwości utworzenia nowej ad grupy. Więc teraz, żeby to zrobić, to musielibyśmy po prostu wejść na Amazon, stworzyć nową kampanię, na Ad Managera, stworzyć nową kampanię i zrobimy to na potrzeby tego spotkania, ponieważ widzimy, że nam po prostu tego brakuje. Potrzebujemy tego zrobić w formie quick. Będziemy tutaj działali sobie na wyłączonej automatyzacji. Potrzebujemy znaleźć nasz produkt. Mamy go na 2 SKU. Dodamy ten, na który najczęściej wysyłamy. Potrzebujemy nazwy, czyli będzie to kampania będzie tak. Exact. Malarska. Będzie też tak. Sponsored Products. Exact. Malarska 48/50. No i na razie nam to starczy. Dodaliśmy ten produkt, klikamy Next. On automatycznie zaproponuje nam jakieś bidy i budżet. Czy ja wybrałem? Czy ja wybrałem tutaj, to chyba jest kampania automatyczna. Dlaczego on mi nie dał możliwości, bo wybrałem, dobra, już wiem. Może lepiej nie. Jakby ja i tak to muszę zrobić na potrzeby tego spotkania, więc po prostu potem to wyłączymy. Potrzebujemy pojedynczej kampanii, sponsor produkt, dokładnie. W kampanii manualnej, nie tą opcję wybrałem, przepraszam Was serdecznie, człowiek z pośpiechu. Campaign name, no to tak jak mówię, PDA, sponsor product, Exact, Malarska 48/50, ad grupa Exact, Malarska 48/50. Czy dodajemy do portfolio? Nie. Dynamic Beats Down Only, niech będzie. Weźmy sobie tutaj non. Placementy na razie nie ustawiamy. Potrzebujemy tego produktu. Następnie on nam zaproponuje tutaj budżet i defaultowego bida. Będzie to keyword targeting. Dodajmy tutaj na potrzeby tej naszej jakikolwiek keyword na potrzeby tego spotkania. Weźmy sobie Malarband. Dobra, po prostu tego nie aktywuję. W sensie, muszę to aktywować, bo inaczej będzie niewidoczne. Ale to bardzo szybko to wyłączymy, także na spokojnie. Potrzebujemy, żeby to był exact, połączenie. Dodajemy te keywordy, będzie to exact. Następnie bierzemy new. I teraz możemy automatycznie ustawić tutaj ten rule, czyli możemy tutaj
dostosować, że właśnie z tej kampanii broadowej będą się przenosiły rzeczy, ale my wrócimy sobie do tamtego miejsca, włączymy tą kampanię i tutaj będziemy mieli kolejny problem. To jest bardzo, bardzo istotne, że teraz jak dodajemy sobie, jeżeli będziemy w tym miejscu i wpiszemy sobie tą kampanię, jej nazwę, czyli tak jak w tym wypadku to było malarska 48/50, to po prostu może być tutaj jej jeszcze nie widać. A, jest, dobra, super. No i dodajemy sobie tą kampanię jako target i teraz tak, tutaj z kampanii Broad będziemy szukali tylko i wyłącznie słów kluczowych, następnie będziemy te słowa kluczowe z tej kampanii, tak jak widzicie, look for the search term in this group, ad group, tak, w tej grupie ma szukać, w tej nie, no bo to jest kampania egzaktowa, różnego rodzaju search termsów i następnie dodaj te search termsy jako kampanię egzaktową do tej kampanii. Nie dodajemy niczego do negatywów. I następnie mamy kryteria. Jeżeli mamy powyżej jednego zamówienia PPC, to na takim CPC, jakie zostało to zamówienie zbudowane, bardzo ważna funkcja, która jest stosunkowo nowa w Atomiku, stwórz tutaj ten target. I czy chcesz izolować, czy chcesz jakieś search termsy jeszcze dodać do tego, albo że jakie ma posiadać w ramach frazy połączenia, nie będziemy tutaj niczego dodawać. Natomiast dla nas jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, że powinniśmy ustawiać sytuację, że jeżeli mamy jakieś słowo kluczowe, które ma jeden order i na przykład powyżej 8 kliknięć, to dopiero w takiej sytuacji zostanie przerzucone to słowo kluczowe do Exacta. Bo często jest tak, że kampania broadowa auto, bo tutaj też możecie wykorzystać do tego auto, ale na pewno nie auto all, bo doprowadzi to do tego auto all, że będą wszystkie słowa kluczowe w ramach wszystkich tych produktów przerzucane do tamtej kampanii, które spełnią wam tą funkcję. Jeżeli zostawicie sobie, że w ramach broada albo auto, kiedy robicie pojedynczy produkt i izolację produktów, że to ma tylko być jedno kliknięcie, jedna sprzedaż, to tak naprawdę bardzo szybko to osiągnięcie i najzwyczajniej w świecie nie będzie to wam przynosiło dobrych rezultatów. Powinna być sytuacja, że będzie to co najmniej jeden produkt, jedno sprzedaż. Tak naprawdę tą sprzedaż powinniśmy ustawić na co najmniej 3-4, bo będzie to automatycznie powodowało, że tych kliknięć będzie więcej i będzie co najmniej 8 kliknięć, to dzięki temu, że będzie 8 kliknięć, to te current CPC, czyli konkretne CPC do osiągnięcia tej sprzedaży będzie zdecydowanie bliższe rzeczywistemu, bo może być sytuacja, że klient po prostu przypadkiem kupił wasz produkt. Może być sytuacja, że szukał waszego produktu i kupiłby go organicznie, ale tylko w sytuacji, kiedy będzie to co najmniej 8 kliknięć, to CPC będzie bliskie rzeczywistemu, to tylko w takiej sytuacji przerzuci wam to słowo kluczowe. No i to, co bardzo warte jest tego, żeby zrobić, to tak naprawdę powinniśmy exclude ustawić na 2 dni, a nie na 3. 3 to jest zdecydowanie z mojej perspektywy zbyt dużo i te 3 dni działają na Amazonie.com, na Amazonie amerykańskim, na Amazonie europejskim tak naprawdę w wielu wypadkach wystarczy, żeby wam pomijało tylko dzisiejszy dzień. Ja ustawiam na 2 dni ze względu na to, że mamy tutaj szerszą bazę danych. I teraz lookback period. Dlaczego ten lookback period jest taki istotny? Jeżeli wchodzicie na daną kampanię, na Amazon, no to ten lookback jest ustawiony z automatu na 60 dni. Dlaczego? Dlatego, że Amazon tak naprawdę powyżej 65 dni uważa, że te dane są nieaktualne i nie warto z nich korzystać. Ale często tak nie jest. Dlatego jeżeli wasz produkt jest na Amazonie już więcej niż te 60 dni i ma powyżej 400-500 zaindeksowanych słów kluczowych, to warto ten lookback ustawić sobie na okres właśnie 90 dni, tak żeby szerszą grupę, szerszą ilość słów kluczowych i szerszą historię waszego produktu została wzięta pod lupę. Następnie klikamy sobie Create Rule. Oczywiście możemy jeszcze tutaj, tak jak wam wspominałem, ustawić, kiedy ma ta kontrola, kiedy ma się to pojawiać. Sugeruję wam ustawianie jakby czasu tutaj europejskiego, czyli CET, ze względu na to, że wtedy wiecie, że to rzeczywiście dzieje się o 12 w dzień, przepraszam, o 12 w nocy, czyli o godzinie 00:00. Natomiast możecie również ustawić, jeżeli wolicie, żeby te rzeczy działy się podczas waszej pracy, a nie w momencie, kiedy do niej przychodzicie, możecie ustalić inną datę. No i następnie ustalacie, czy chcecie, żeby w ramach tych słów kluczowych dodawać te słowa kluczowe ręcznie, czy one mają być przerzucone tam automatycznie.
sugeruję Wam zawsze manualnie, bo będziecie w stanie zobaczyć, jak to generalnie działa. No i uruchamiamy tą zasadę. No i zaraz zobaczymy. Ogólnie rzecz biorąc, w ramach tego tej naszej zasady automatycznie pojawiło się 9 słów kluczowych. Tak jak widzicie, test malarska wzięło nam 9 słów kluczowych, które wydały w ostatnim okresie od 600 do 313 euro. Macie tu konkretne akosy, spełniają te zasady, mają powyżej 8 kliknięć i co najmniej jeden zakup i możecie przerzucić automatycznie te słowa kluczowe do tego Exacta i jak jutro pojawią się Wam nowe, to będziecie mogli je z automatu przerzucać. Słuchajcie, jesteśmy już, kończy się nam czas, że tak powiem. Muszę też wrócić do swoich normalnych, codziennych zadań. Mamy przed sobą jeszcze negative targeting, budżetowanie, day parting i znowu budget schedules, czyli innymi słowy dostosowanie budżetu do konkretnego czasu dnia. Też jest to dlatego ważne, że tak jak Wam wspominałem, budżet potrafi przydusić lub też popuścić pewne wartości i dzięki temu dlatego taka automatyzacja jest ważna. Czy są jakieś pytania? Okej. Jakie dokładnie info i dane Atomic jest w stanie zasać ze zwykłego panelu ads, na którym od dłuższego czasu adsy fajnie działają? To jest fajne pytanie. Pamiętaj o tym, że Amazon storuje, przechowuje dane przez 65 dni. Natomiast Atomic przechowuje z 3 lat. Więc jak dzisiaj założysz konto na Atomicu, to pobierze ci dane do 65 dni wstecz. Natomiast jeżeli będziesz z niego korzystała przez okres 3 lat, to nawet będziesz w stanie się cofnąć 3 lata wstecz. Inna sprawa, czy te dane będą miały wartość, bo 3 lata temu ta wartość po prostu może być, może być po prostu niewarte. Czy spersonalizowany tekst, sponsored product ma wpływ na ilość miejsce wyświetleń, czy zawsze go stosujecie, czy stosujecie wyzwanie do zadania? Okej, jeżeli chodzi o spersonalizowany tekst, to tutaj mówimy o sponsored display bądź sponsored brand. Sponsored product niestety nie możemy tego ustawiać. W sponsored displayu jak najbardziej zawsze zalecam korzystanie z tego tekstu z jednego prostego powodu. Nieużycie tego tekstu powoduje, że dany baner po prostu jest mniejszy i wypełnia mniejszą ilość miejsca, przez co dużo łatwiej się przez niego przeskrolować. I jeżeli chodzi o wyzwanie do działania, oczywiście stosujemy bardzo często i to bardziej na zasadzie też często pytania, nie? Czyli innymi słowy, nie wiem, czy chcesz, żeby twoje dziecko było bezpieczne? Czy chcesz, żeby twoje produkty były bezpieczne? Też bardzo często fajne pytanie, nadaje się w ogóle na materiał. Pewnie nagram taki materiał z Mateuszem na zasadzie gadającej głowy. Wykorzystujemy recenzję danego produktu do tego, żeby sztuczna inteligencja przygotowała nam takie wyzwanie do działania, ze względu na to, że dzięki temu znamy potrzeby tego potencjalnego klienta. Po jakim czasie działania kampanii jest ustawić reguły i automatyzację? Od razu. Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Od razu. Słuchajcie, jeżeli macie coś w głowie albo najzwyczajniej w świecie korzystacie z jakiegoś mentora, nie wiem, oglądacie mnie i tak dalej, no to najzwyczajniej w świecie jest pewna ilość informacji, które jesteście w stanie pozyskać. I najzwyczajniej w świecie przekucie tych informacji w automatyzację w wielu wypadkach może bardzo mocno pomóc. Tak jak korzystacie z Make'a, z Zapiera bardzo często, czy z innego rodzaju automatyzacji w firmie, tak samo polecam Wam zautomatyzować pewne procesy, ponieważ koniec końców, dzięki temu, że będziecie te procesy automatyzowali do manuala, czyli do ręcznego, będziecie w stanie i tak je kontrolować, a dadzą Wam bardzo dużo więcej wiedzy odnośnie tego, jak działa cała kampania. Jednocześnie nie będziecie musieli wchodzić w tak wiele zakamarków danych kampanii i wyciągać z tego wniosków, bo wnioski będziecie mieli w cudzysłowie na tapecie, a tylko wy będziecie w stanie, znaczy nie tylko wy, a wy będziecie tylko i wyłącznie musieli ocenić, czy dany wniosek jest zgodny z tym, co chcecie zrobić, czy też nie. Czy stała zmiana ceny produktu ma wpływ na działania kampanii? Czy lepiej ustawić na początku niższą cenę, a potem podnieść raz, kilka razy, czy od razu docelową cenę? Okej, bardzo dobre pytanie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o docelową cenę produktu, to
na samym początku nigdy, na samym początku życia produktu nie sugeruję wam ustawienia docelowej ceny produktu. Cena produktu jest jedną ze składowej conversion rate, czyli innymi słowy, będziecie automatycznie widzieli na kampanii, jak wasza cena wpływa na conversion rate waszego produktu, na CTR na waszym produkcie. I oczywiście, tak jak wam już tłumaczyłem w wielu naszych materiałach, jakość katalogu musi być wprost proporcjonalna do ceny i cena musi być wprost proporcjonalna do jakości katalogu. Może być sytuacja, że wasza cena będzie zbyt niska na jakość waszego katalogu, a może być sytuacja, że cena będzie zbyt wysoka na jakość waszego katalogu. Dlatego też, w zależności od tego, ile recenzji, jaki social proof ma dany produkt, ile impresji pojawia się na naszym produktu i jaki macie CTR, do tego powinna być dostosowana wasza cena produktu. Jest taka agresywna strategia, o której wrzucałem informacje na LinkedInie, jak ktoś tam historycznie chce się cofnąć, to może się jak najbardziej do tego cofnąć. Jest taka strategia, która przyjmuje, że na samym początku powinniśmy ustawić około 40% zakładanej ceny waszego produktu. Niemniej jednak jest to strategia bardzo kosztowna, ale bardzo też skuteczna i doprowadzająca do tego, że też bardzo szybko możecie korzystać z kuponów i różnego rodzaju innych zastosowań waszego produktu. Jeżeli jakby do tego również możecie korzystać z aplikacji takiej jak Repricer Express lub też innej automatyzacji do ceny. Też zrobimy o tym materiał, ponieważ no, tych aplikacji tak naprawdę do Amazona jest bardzo dużo, tak naprawdę na kolejną serię by się to nadawało. Być może po prostu więcej będziemy materiałów nagrywali offline, tak żeby podzielić się z wami jeszcze większą, szerszą ilością wiedzy. Co myślisz o masowym auto-all po Prime Day jako lewar do zwiększenia zasięgów i szansy na sprzedaż? Słuchajcie, kampanie auto-all w ogóle powinny latać na koncie, chociaż jedna kampania auto-all powinna być zawsze wrzucona. I teraz tak, czy to będzie lewar? Lewarem taka kampania auto-all po Prime Day będzie wtedy tylko i wyłącznie, jeżeli ustawisz zdecydowanie bliższe sugerowane bidy. Bo tutaj może rzeczywiście, nawet nie napisałem, że to nie jest low. Auto-all po Prime Day jak najbardziej, jeżeli nie będzie low, będzie świetnym lewarem, ale może być bardzo kosztownym lewarem, więc w ramach takiej kampanii auto-all, w ramach daily trwania kampanii musisz bardzo aktywnie wchodzić tam i usuwać produkty, które tylko i wyłącznie ci spendują, a nie generują żadnej sprzedaży. Bo może być bardzo mocno sytuacja taka, że ten Prime Day, co też możesz sprawdzić w ramach biznes raportu, wygenerował ci ruch tylko na jednym albo dwóch albo 5 asinach i to one w ramach tej kampanii auto-all i tak pożrą ci cały budżet. Ale lewar jak najbardziej to może być, tylko zastosowany z rozsądkiem. Dobrze, słuchajcie. Bardzo mi było miło, dziękuję za wszystkie pytania, bardzo, bardzo lubię jakie zadajecie, bo mogę w tym wypadku trochę więcej wam powiedzieć. Być może, jeżeli jesteście zainteresowani, to zostawcie mi jakiś koment pod tym materiałem lub też gdzieś tam napiszcie do mnie, to zrobimy po prostu taką sesję Q&A, gdzie po prostu umówimy się na spotkanie i będziecie tylko i wyłącznie zadawali pytania w kontekście na przykład marketingu PPC, bo myślę, że to będzie kwestia, która będzie was najbardziej interesowała, a przy okazji, jeżeli pojawią się inne pytania, to też postaram się na nie odpowiedzieć. Więc zaplanujemy to, zrobimy na to inny dzień niż środę i po prostu zrobimy sobie taką sesję Q&A. Być może za tydzień w czwartek, ale to poinformujemy was o tym na socjalach. I przypominam, żebyście podsyłali asiny do live asin review. Już kilka od was dostałem, więc bardzo dziękuję za te i materiały myślę, że będą się pojawiały na Amazonie, na YouTubie w najbliższych 3 tygodniach. I tak jak mówię, bardzo wam dziękuję. Zapraszam do zostawienia nam subskrypcji, łapki w górę. Pomaga nam to bardzo. Coraz lepiej nasz kanał się rozwija, więc do zobaczenia za tydzień, być może nawet 2 razy. Trzymajcie się, cześć.